Siemanko, dzisiaj takie zimowe winko. Głównym składnikiem będzie hibiskus. Więc zostańcie, zapraszam Was do oglądania. Więc tak po części będę mówił, po części będę robił. Palnik na pełną rurę, ale nie, weźmiemy ten. Weźmiemy ten duży palnik. O, on będzie nam pięknie grzał. Bierzemy miseczkę, sekundkę. Miskę i woda. I wlewamy tam wodę. Gar jest duży, także ja nie wlewam do niego, żeby go nie przypalić, to wleję trochę wody. Pełen palnik i jedziemy z nim. I pierwsze co to wody. Gdzieś jakieś 3/4 tego garnka to napełnimy wodą. Teraz tak, nalałem takie pół garnka, bo potem sobie naleję zimnej wody i przepłuczę jeszcze hibiskus jeszcze raz. Więc na razie wodę zagotowujemy, dodajemy do wody, żeby to się nam zagotowało. Dobrze. Cukier nam się będzie zaparzał. W tym czasie dodaję tak. To jest kwiat róży. Suszony kwiat róży. Świetnie pachnie. Dodajemy go. Hibiskus. Jest to kwiat hibiskusa. Możecie herbatę spotkać z hibiskusem. Ja dodaję tak, 100 g dodałem róży i 200 g hibiskusa. I to sobie nasiąknie. Jeszcze w tej zimnej wodzie, słodkiej, razem z cukrem. I taką herbatę, można powiedzieć, zaparzamy. Po prostu musi osiągnąć temperaturę odpowiednią. Teraz tak. Następnie podgrzejemy, tylko kurczę, zajęłem gniazdko od lampy. Muszę pokombinować. Wstawię czajnik z wodą i rodzynki. Kilogram rodzynek. W markecie dosyć tanie, te mniejsze rodzyneczki. Trzeba zobaczyć tylko, czy tutaj nie ma jakichś ciastek, czy takich pozostałości, bo dosyć często się takie rzeczy zdarzają. Natomiast nie, tutaj takich rzeczy nie ma. Fajne, słodkie. Ale trzeba je sparzyć, żeby usunąć olej z nich, kurz i przeróżne takie niechciane do wina rzeczy, które potem będą się osadzać. Głównie to jest olej. Głównie to tłuszcz, olej, takie rzeczy. Więc zagotuję wodę, zaleję te rodzynki i je wrzucimy do zbiornika fermentacyjnego. Dobra, więc na razie rozłączam tę kamerę tak dalej i widzimy się, jak to się zagotuje. I tak jak mówiłem, rodzynki zalewam wrzątkiem.
Tutaj hibiskus moment nam się zrobi. Na tym największym palniku to jest normalnie chwila. I zostawiamy dosłownie na 2 minutki. Warto przemieszać. Ja widelcem przemieszam. Znaczy on trochę bardziej to przemyje mi. No oczywiście zaraz wam pokażę co tu wypłynie z tego. Tego wszystkiego trzeba unikać w winie. Zobaczcie co tu jest. Widzicie? Więc trzeba się tego pozbyć. Normalna rzecz. Ja jeszcze przepłuczę wodą zimną, żeby to wszystko ładnie ściekło. O. Mamy już, woda leci czysta. No i to już tutaj wcześniej przygotowałem wiadro filtracyjne, fermentacyjne i tu ten kilogram rodzynek ląduje. Zaraz zrobi się herbatka. Już dostaje koloru i zaraz to przelejemy bezpośrednio. Ona już dostaje koloru takiego różowego. Będzie takie fajne różowe winko. Teraz tak, mamy gotowego hibiskusa. Już tam się zagrzał. Przerzucę go na razie do miski w jak największej ilości, gdyż nie mam sitka dużego, bo moje sitko jest używane do czego innego niż do win i boję się, że może coś popsuć, więc wolę to jednak zrobić bez sitka. Więc hibiskus i róże wyciągam. Jak tam zostaną jakieś resztki, to się tym w ogóle nie przejmuję. To nie jest żaden problem, gdyż będę wyciągał rodzynki później, wino przefiltrowywał, także to jest zero problemu. I teraz tak, kolor mamy, ja wam tak pokażę mniej więcej, taki czerwony. Tutaj zalejemy zimną wodą hibiskusa i będę go zalewał i będę go odlewał do wiadra co chwilę zimną wodą, tak żeby ochłodzić troszkę tą ciepłą herbatkę w sumie, tak to nazwać można. Mam takie sito do win, więc troszkę się z tym pobawię. Dobra, temat hibiskusa, przelewania go mamy z głowy. Teraz weźmiemy, wlejemy ten wywar. Dobra, i dolejemy zimnej wody. Idę napełnić lugar. No i te resztki, co zostały w wiadrze po gotowaniu, przelewam
do wiadra filtracyjnego. I teraz tak, temperatura ciepłe, czyli trzeba to temu dać chwilę, żeby to po prostu najzwyczajniej w świecie ostygło. Słodkie. W tym czasie sobie trochę posprzątam i zrobię coś bonusowego. Każdy mówił, żeby hibiskusa wcześniej, może tu się przenieśmy, mam bałagan straszny, ale dzisiaj tu się dużo dzieje. Każdy mówi, żeby hibiskusa wcześniej zagotować i tylko wywar wyciągać. A co jeśli do wina dodamy całego hibiskusa? No, mało znalazłem informacji na ten temat, że nie można, że tego, a różne przeróżne informacje. A ja wam powiem, że ja należę do tych, co jest strasznie ciekawskich i w ten sposób oto stworzę wino takie łatwe. Zalejemy to letnią wodą i dodamy tu drożdży piekarniczych. Nie wiem tylko, czy mam chwilkę, bo kupowane były, ale czy one są jeszcze dobre? Tak. Dodam odrobinę drożdży piekarniczych, urobionych wcześniej, zwykłych drożdży piekarniczych. Około 10 gram, czyli 1/5 kostki, coś takiego. No i co? Zaleję to bezpiecznie wodą, tak gdzieś do połowy. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, co z tego będzie. Sam jestem ciekaw. Drożdże mieszam i jedziemy. No i jak widzicie, mam zalane bezpiecznie, ale wiadomo, tu będę jeszcze dolewał cukru. Tu jeszcze będę dolewał cukru i wlewam drożdże. Ciekawostka taka, że już robiłem na drożdżach piekarniczych i wyszło mega mocne wino i chciałbym to też tutaj osiągnąć. Zobaczymy, do ilu procent będzie w stanie takie wino mi wyfermentować. Co, wstrząśniemy to. O, już zaczyna gazować, niemożliwe. Ja. Już zaczyna gazować, już zaczyna chodzić. Temperatura odpowiednia, nie? No i drożdże wcześniej już uwodnione. Jaki szok. Zobaczymy, co z tego będzie. Tu wsadzę rurkę fermentacyjną taką cichą, żeby to nie buzowało za bardzo. I tyle, no. I postawię to gdzieś w jakieś miejsce ciepłe i zobaczymy, co z tego wyniknie. Hibiskusa zostawię aż do samego końca. Dopiero później przefiltruję, potem zleję z rozsadu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Za pół roku będzie coś ciekawego. Bo dam temu mnóstwo czasu. Dam temu mnóstwo czasu. A reszta hibiskusa zaraz wyląduje do nalewki. Więc zaraz zrobimy też nalewkę. Spirytusik. 1 litr. Droga zabawa. Ale do hibiskusa warto. I jeszcze tutaj w późniejszym etapie rozwodnię to z wodą i cukrem i jeszcze może troszkę wódki doleję. Zobaczymy. Na razie robię tak, że zamaczam tego hibiskusa dokładnie w tym alkoholu i tak go zamykam. No i zapominam na miesiąc, 2, coś takiego. A potem ewentualnie może jakiś upgrade na pewno zrobię z tego, co tu kombinuję, więc jeszcze do niej wrócimy, do tej naleweczki. Więc naleweczka i winko w małym balocie już jest gotowe.
zaczyna się robić takie różowawe. Idę to zanieść, postawić w ciepłe miejsce i niech się dzieje magia. Ostatnie. Smuteczek. Trzeba zamówić. Bulldogi. High alkohol. Jestem mega zadowolony z tych drożdży. Robię to tak. Wysypuję. Bez żadnych kombinacji. To jest taka gotowa mieszanka drożdży. Więc spoko. Pięknie pachną. Drożdżowo. Będę nastawiał jeszcze jedno wino. Będę je nastawiał na drożdżach turbo, bo niestety skończyły się bulldogi. No ale co zrobić? Wszystko co dobre szybko się kończy. Zostawiam na 5 minut. One sobie na wierzchu tam wpiją wodę. Następnie mieszam, zamykam, zalewam rurkę fermentacyjną i czekamy. Czekamy. Już po całym procesie zamknięte rurki fermentacyjne zalane. Ląduje to zaraz w pokoju, cieplutko, przy grzejniczku, nie za blisko też, żeby nie była za wysoka temperatura, bo łatwo zabić drożdże. I co? Będziemy czekać. Będziemy czekać. Już zaczyna rurkę fermentacyjną wypychać, już zaczyna wypychać do góry. Będzie bardzo szybko fermentacja, bo dosyć ciepły był nalew. Ale nie tak przesadnie, nie? Taka temperatura troszkę 30 stopni, coś takiego, nie? No i bardzo szybko w tym drożdże się odnajdą, moment zjedzą cukier i tyle. Dobra, odkładamy ten temat, a ja biorę się za następne wino, ale to już w następnym odcinku. Trzymajcie się, kochani.